Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj będę chciał Wam opowiedzieć troszkę, jak złożyć poprawnie rozrząd w małym Fiacie oraz w dużym Fiacie, tak żeby po prostu być na 100% pewnym, że ten rozrząd, te koła zębate razem z tym łańcuchem są poprawnie założone, tak żebyście byli po prostu pewni. Zapraszam do oglądania. Teraz zobaczcie, o co chodzi, bo tu, jak widzicie, są te dwa znaki typowo, ale chcę Wam pokazać, na jaki ja tam kiedyś 30 parę lat temu wpadłem w sposób. Nie było wtedy internetu, nie było wiedzy, sam to wymyśliłem. Tu załóżmy sobie na biało, pomaluję ten znaczek. Ten pisak nie bardzo chce mi pisać. No i tutaj jest ta kropka. Tutaj sobie też naznaczę. No i teraz załóżmy, że tu mamy ustawiony i przed demontażem, jak będziemy tylko wymieniać, kręcimy sobie wałem w prawo. Kręcimy. O. I widzimy, te znaki mamy tutaj na boku. Ja tu jeszcze troszkę poprawię ten jeden znak i pokażę. Tutaj posłużyłem się takim rysunkiem, żeby to po prostu ładnie Wam pokazać, omówić i uzmysłowić, o co chodzi. Widzicie, tam są różne numery. Chodzi o to, że tu mamy te ośki ogniw i ich liczymy. Tu, jak widać, jest ten znak, gdzie jest ta kropka. Rozrząd był ustawiony tak, jak był na te znaki, ale po skręceniu te znaki mamy tu, w górze silnika. No i teraz liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I tutaj ten znak wychodzi tu między tymi właśnie ośkami. I dlatego ja tu liczę, że to jest pół. To jest pół ogniwa. Bo od ośki do ośki jest całe ogniwo. I cała rzecz polega na tym, że właśnie tutaj na te znaki, żeby poustawiać i żebyście mieli, tak jak tu widzicie na rysunku, 16,5 tych ogniw. I to jest Fiat 125P. Jeżeli w ten sposób złożycie, ja to zawsze tak robiłem, rozbierałem rozrząd też, powiedzmy, na tym ustawieniu i na tym składałem. Oczywiście nie da się inaczej kół, powiedzmy tu, tego koła przykręcić do wałka rozrządu, ponieważ tu rozstaw jest taki, że w tych chyba dwóch otworach jest ten sam rozstaw i tu jest inny niż tu i te dwa rozstawy jeszcze są inne niż te dwa, także nie da się tego inaczej założyć na wałek rozrządu. Tutaj oczywiście jest clean na wale, także nie da się też tego inaczej założyć. Chodzi tylko tutaj o ilość tych ogniw. Tutaj, jeśli chodzi o dużego Fiata, to sytuacja jest podobna, z tym, że tych ogniw już mamy 18, nie 16. Co prawda to jest dalej rozrząd maluche. Tu przełożyłem o dwa ogniwa, dwie ośki ogniwa. I chodzi o to, podobna zasada. Nie mam rozrządu Fiata, nie ma to znaczenia. Chodzi o odległości, że liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, zgubiłem się. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. I tak jak mówię, między ośkami tu, ja to po prostu twierdzę, że to jest jako pół. Nie ma całego tego przeskoku, tej długości, tylko to jest jakby połowa.
Tu macie nawet zapisane duży Fiat 18,5, mały Fiat 16,5. I ten łańcuch, ta strona musi być oczywiście w górze silnika. I jeśli tutaj to wszystko dobrze policzycie, to macie 100% pewności, że ten rozrząd jest dobrze złożony, bo powiedzmy wizualnie tutaj na te znaki, no czasem można się pomylić. I tutaj w zasadzie po takim złożeniu możecie policzyć nawet 3 razy, żeby być pewnym. Po takim złożeniu to w zasadzie nie musicie nic robić, no ale zawsze jest dobrze obrócić wałem, ustawić tu na te znaki, spojrzeć, to jest jedna rzecz. No i obrócić oczywiście 2 razy wałem w koło, zobaczyć, czy nic się nie blokuje, chociaż jestem pewien, że nic takiego się nie stanie. No ale to zawsze można sobie sprawdzić przed założeniem pokrywy i poskładania. Lepiej to zrobić niż później powiedzmy mieć jakiś problem i rozbierać od nowa. Tam zobaczyłem, że w jednym miejscu się przejęzyczyłem i powiedziałem, że to jest Fiat 125P. Oczywiście na rysunkach tam wszystko jest pokazane, później się poprawiłem, także przepraszam. Nie będę tutaj dublował tych rzeczy. Jeszcze co Wam chciałem powiedzieć na zakończenie, bo powiedzmy mamy tutaj to koło rozrządu. Tu są takie śrubki M6, prawda, 4. I gdyby się przytrafiła Wam taka sytuacja, że na przykład ta śrubka by Wam zginęła, bądź powiedzmy gwint by był zerwany na tej śrubce i trzeba było ją wymienić, musicie zważać na to, żeby ta długość została zachowana, bo jak zastosujecie tutaj jakąś tam dłuższą śrubę, to tam będzie Wam walić, pod spodem przejdzie na wylot, także należy zwrócić na to uwagę. No i oczywiście jeszcze chcę Was zaprosić na film pod tytułem jak przerobić uszczelnienia półosi skrzyni biegów w maluchu. No i oczywiście proszę subskrybujcie, łapkę w górę, jeśli dacie radę, to myślę, że tak. No i na dzisiaj Was pożegnam, no i do zobaczenia.